Cześć, jestem Łukasz, prowadzę stronę balonowe Abecadło. Dostałem ostatnio na Facebooku questa na zrobienie tutoriala jak robić brontozaura i postaram się z tego wywiązać. Co więcej, oprócz tego, że pokażę Wam jak robić moją dużą wersję, postaram się też pokazać Wam jak ją robić w wersji trochę mniejszej, kiedy na przykład nie mamy tych wszystkich balonów, które normalnie w niego wchodzą. Ale od początku. Zacznijmy od tej wersji najtrudniejszej, a potem będziemy sobie ją upraszczać. Do zrobienia takiego super wielkiego brontozaura potrzebujemy 4 balonów. Sempertexowego 660. Dwóch 660 i okrągłej 5-calówki, które odpowiednio posłużą nam na zrobienie ciała, głowy i szyi oraz przednich nóg, tylnych nóg i ogona, a także oczu. Zaczynamy od napompowania 660. Nie musimy pompować jej dużo i zawsze zanim zawiążemy, warto trochę spuścić z niej powietrza. 660 to są trudne balony, więc uważamy na nie. Zmiękczamy balon. Zakręcamy na początku jeden okrągły twist, po czym zakręcamy początek na końcu, tworząc coś podobnego do pinch twista. Przy czym na początku 660 to nigdy nie będzie wyglądało szczególnie ładnie. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie? Ci z Was, którzy do tej pory nie pracowali z 660, niech na nie uważają. To są trudne balony, więc nie ma co się zniechęcać. Na początku będą pękały, będą się rozwiązywały i będą robiły mnóstwo bardzo irytujących rzeczy. Zakręcamy pierwszy twist, po czym łączymy jego początek z jego końcem i tworzymy coś podobnego do pinch twista. Znowu przepychamy trochę powietrza dalej. Kolejny twist będzie miał długość mniej więcej długości rozłożonej dłoni. Zanim zakręcamy kolejny mały, który teraz składamy na pół i używając tego, co nam wygodnie, to może być łokieć, to może być ręce, nogi, to może być sąsiad, może ktoś być z ulicy do pomocy. Składamy balon na pół i zakończamy pinch twistem. Dalsza część powinna już być łatwiejsza, dlatego że musimy wziąć ten duży kawałek balona, który nam został, poprowadzić go z powrotem tutaj, po czym znowu wrócić nim tam, skąd przyszedł. I to stworzy nam bazę na naszego dinozaura. Teraz łączymy to miejsce z tym miejscem. Specjalnie nie wnikam w techniki, którymi łączymy, dlatego że tak naprawdę robimy to tak, jak nam jest najbardziej wygodnie. Literalnie każdy sposób, który sprawi, że te dwa balony złączą się w jeden, będzie dobry. W ten sposób wygląda nasze ciało. Tego nie będziemy potrzebować, więc się go pozbywamy. Moja rada, jeżeli usuwacie końcówkę balona, nigdy nie pozwólcie jej swobodnie opaść, dlatego że nigdy nie wiadomo, czy za chwilę się nie rozkręci. Przechwytujemy ją w trakcie, po czym unieruchamiamy we wnętrzu balona i zabezpieczamy w ten sposób całą konstrukcję. Pompujemy pierwszą 360.
Zostawiamy na końcu troszeczkę więcej niż dłoń. To tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Zawiązujemy. Lekko rozpychamy, żeby balon się zmiękczył i zaczynamy od głowy. To jest moja propozycja głowy. Można ją zrobić tak naprawdę w jakikolwiek sposób się chce. Jeżeli ktoś ma z Was lepszy pomysł albo swój własny, zachęcam, żeby go wykorzystać. W tym momencie przestaję mówić, ile czego mamy odmierzać, dlatego że ważniejsze jest to, żeby patrzeć na to, jak to wygląda, niż od tego, żeby pamiętać, czy to ma szerokość 5, 6 czy 20 palców, więc staramy się zrobić tak, żeby przede wszystkim nam się podobało, a w 9 przypadkach na 10, jeżeli Wam się spodoba, to Waszym klientom też. Ja na przykład lubię robić taką marudną głowę, kiedy górna połowa jest troszeczkę bardziej napompowana niż dolna. Zabezpieczamy, przeciągając ustnik na drugą stronę, pomiędzy tymi dwoma bąbelkami. Zabezpieczamy dodatkowo pinch twistem, który przy okazji posłuży jako stabilizacja dla oczu. Teraz musimy zrobić szyję i nogi. Teraz pamiętamy o tym, że mamy bardzo grubego dinozaura, więc musimy upewnić się, że nogi nie będą za krótkie. Dokręcamy nogi obojętnie z której strony, to jest zupełnie symetryczne. Pierwsza, tu będzie druga i końcówkę tego, co zostanie po drugiej nodze, użyjemy jako stabilizatora dla grzebienia i dla szyi. W ten sposób. Tu za chwilę będzie drugi. Pompujemy kolejną 360. Ją pompujemy trochę mniej. Ona posłuży do zrobienia grzebienia, tylnych nóg i ogona. Wiążemy. Przyczepiamy ją z przodu i nie czy przyczepiamy bezpośrednio ustnikiem, tylko zakręcamy na pół. Zabezpieczamy przód ustnikiem. Czyli przepychamy go na drugą stronę i dopiero wtedy dokręcamy go do reszty balona. W ten sposób mamy stabilizację z jednej strony, z drugiej strony i dzięki temu szyja będzie wystawała prosto, a grzebień idealnie nam się złączy tutaj w połowie pleców dinozaura. Odprężamy balon, czyli przepychamy powietrze troszeczkę dalej. Raz, dwa, trzy. Czasami jest sens robić 3, czasami jest sens robić 4. Ogólna zasada jest taka, że kiedy robimy tego typu grzebienie, staramy się ich bez sensu nie naciągać. Pamiętajcie, że im bardziej balon będzie naciągnięty w finalnej produkcji, tym krócej będzie, żeby łatwiej go przebić, więc lepiej dajmy mu trochę lżejszego życia. Pilnujemy tego, żeby nam tutaj zostało miejsce na zakręcenie nóg. I teraz pierwsza tylna noga, druga tylna noga, i po dokręceniu i zabezpieczeniu mamy całkiem fajnego opasłego dinozaura. Teraz brakuje mu jeszcze oczu. Oczy robimy z pojedynczego białego 5-calowego balona. I teraz tak. Jak bardzo chcemy, to 5-calówkę napompujemy na 5 cali. Nie chcemy. Tyle w zupełności wystarczy. Jeżeli się chowa za dłonią,
to znaczy, że jest mniej więcej ok. Zawiązujemy, pilnując tego, żeby jak najwięcej ustnika zostało nam w rękach. I teraz wyobrażamy sobie, że cały ten balonik jest kulą ziemską, którą skręcamy wzdłuż któregoś z południków. Czyli tak jak tutaj mamy biegun północny, a tutaj południowy, to naszym celem jest złączenie tych biegunów tak, że przy okazji cały balon między nimi został ściśnięty. Łapiemy balon w ten sposób, czyli jeden, nazwijmy to południk, układa się wzdłuż palców, dokładamy do tego drugą dłoń, palec wskazujący do kciuka, kciuk do palca wskazującego i delikatnie, pilnując tego, w jaki sposób przechodzi ciśnienie z jednej połowy balona na drugi, dokręcamy, aż balon nam się zamknie. Możemy go w ten sposób przytrzymać, ale on nie jest zabezpieczony, więc teraz używamy tego. I zaraz zobaczycie, dlaczego aż tak ważne było, żeby go zostało dużo. Zawiązujemy raz, dociskamy porządnie, ale nie mocno, bo możemy urwać ustnik. Zawiązujemy drugi raz. I w tym momencie, widzicie, powietrze przestało przechodzić z jednej połówki do drugiej. Nie muszą być równe. Moim zdaniem oczy w gadach wyglądają troszeczkę lepiej, jeżeli te polówki są nierówne. To daje im taki odcień szaleństwa. Montujemy oczy na szczycie głowy gada. I teraz tak, możemy albo użyć tego ustnika i po prostu dokręcić te oczy, tak żeby wystawały na górze, albo możemy je wkręcić całe, wtedy będą po obu stronach głowy. Ponieważ leży tutaj już zrobiony wcześniej jeden dinozaur, który ma tę drugą wersję, więc teraz pokażę Wam, jak będzie wyglądał w tej pierwszej. Proszę bardzo. Oczywiście nie zapominamy o tym, żeby dinozaura pomalować. Mam pewne swoje preferencje, jeżeli chodzi o dobór flamastrów. Akurat te konkretne nie są moje ulubione. Natomiast uda się to zrobić absolutnie każdym szybko schnącym na bazie alkoholu. Malujemy oczy takie, jak nam wygodnie. W moim przypadku będzie to wyglądało w ten sposób. Warto poświęcić trochę czasu, żeby wyrobić sobie swój własny styl rysowania oczu. I najlepiej, żeby to nie był jeden styl, tylko na przykład kilka różnych. Bo w sposób oczywisty. Inne oczy będą pasowały dinozaurowi, inne będą pasowały kotku, inne pieskowi itd., itd. Dla porównania pokażę Wam, jak bardzo można tego dinozaura zmienić, po prostu zmieniając lekko proporcje. Popatrzcie. To jest dalej ta sama konfiguracja balonów. Dalej jest dokładnie tyle samo ich, ale w zależności od tego, jak napompujemy i jak na przykład zaczniemy robić, bo popatrzcie, że pomarańczowy ma znacznie mniejszą głowę, to nam procentuje potem, ponieważ mamy znacznie więcej miejsca do tego, żeby coś dalej zrobić. Nie ma większego sensu, żeby zastanawiać się nad tym, czy będziemy skręcać na 5, czy na 6, czy na 8 palców, bo każdy balon i tak delikatnie różni się długością i też nigdy nie wiadomo, ile powietrza zmarnujemy tutaj na owijanie wokół tego, więc lepiej się przygotować na to, żeby wiedzieć, jak ma wyglądać to, co chcemy robić, niż ślepo się trzymać schematów. To jest taka wersja, nazwijmy to Ultra, Brontozaura. A teraz zastanówmy się, w jaki sposób można ją uprościć. Zastanówmy się teraz, co zrobić w momencie, kiedy nie mamy tych wszystkich balonów. No bo w sposób oczywisty nie każdy nosi ze sobą paczkę 660 albo nawet 360. Więc co zrobić, kiedy mamy zupełnie inny zestaw? Pierwsze, co się rzuca w oczy, to kształt. Kształt zawsze jesteśmy w stanie oddać z dowolnych balonów, dlatego że to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak się zaadaptujemy do sytuacji. Załóżmy, że nie mamy 660, co jest bardzo, bardzo realistycznym założeniem. Musimy wymyślić, jak inaczej zrobić brzuch. Załóżmy, że nie mamy 660, ale mamy 360. Więc zobaczmy, co się stanie, kiedy brzuch zrobimy z takiego balona.
Timelapsa tu się zrobi. Only sadness now and then. We can never feel the same. We can always be the same. Treat her like a sailor. That's what we need. Okej, mamy porównanie. Czy coś się zmieniło? Nie, aż tak bardzo. Załóżmy, że nie mamy nawet 360, tylko dostaliśmy paczkę zwykłych 260. Remember endless days with we. You think you're happy but not free. The air is warm, the sun is... Możemy wykorzystać to, że 260 wybaczają znacznie więcej błędów i zmian w kolejności tego, w jaki sposób kręcimy daną figurkę, więc zamiast pilnować tego, żeby każdy z tych bocznych twistów, które tutaj stabilizują nam szyję, pochodził z konkretnych balonów, możemy to wszystko załatwić jednym balonem, osiągając ten sam efekt kosztem trochę mniejszej ilości wysiłku i pamiętania o rzeczach. Bardzo często zdarzy Wam się, że przy robieniu tego typu dinozauru zostanie na Wam kosmicznie długi ogon. Możecie go skrócić, natomiast ja zachęcam do tego, żeby zapytać klienta, co on o takim ogonie sądzi. Są dzieci, które po prostu uwielbiają ogromne dinozaury i im więcej takich elementów będzie, tym lepiej dla nich. Są takie, które powiedzą krótszy, wtedy możemy go sobie oczywiście skrócić, oderwać, przywiązać i też będzie ok. Jakby umówmy się, każdy powód do tego, żeby porozmawiać z dzieckiem, któremu robimy balona, jest dobry, bo to sprawia, że będzie mu się on bardziej podobał. Dobrze, teraz porównajmy wszystkie trzy. Po kolei. Najprostszy. Dwie 360, bez oczu, ale wiemy w jaki sposób oczy zrobić. Najprostszy, najtańszy, robi się go w dosłownie 2 minuty. Dalej, trochę fajniejszy, 3 360. W dalszym ciągu robi się go szybko, jest mało awaryjny, a widać, że jest już naprawdę pokaźnie większy niż balon, niż dinozaur z 260. I teraz największy. To jest taka wersja, którą udało się zrobić teraz przed kamerą. Można zrobić większe, można też zadbać o to, żeby tu było więcej elementów. Jeżeli już używamy czegoś takiego jak 660, no to umówmy się, zależy nam na tym, żeby ta figurka była jak najlepsza. Więc dodajemy do niej tak długo, aż będzie kompletna. To jest moja wersja uliczna, którą jestem w stanie zrobić w miarę szybko. Wiem, że się podoba i mam nadzieję, że Wam też w jednej z tych 3 wersji się przyda. Dzięki!